Zalecenia projektowe. Dobór odpowiedniej szafy. W tym filmie przedstawimy wskazówki, które ułatwią wybór idealnej szafy. Jakiej szafy potrzebuje klient? Zanim wybierzemy szafę rack, musimy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań. Czy ma być to szafa stojąca czy wisząca? Jaką powinna mieć wysokość? Jaką szerokość i głębokość? Jaką nośność? Jakie drzwi będą najlepsze? Czy kable wyprowadzamy górą czy dołem? I wreszcie, jak skutecznie odprowadzimy ciepło z wnętrza szafy? Te decyzje mają bezpośredni wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo całej instalacji. W analizowanym przypadku mówimy o instalacji obejmującej 144 kable skrętkowe oraz jeden kabel światłowodowy. To już skala, która wymaga przemyślanego podejścia. Wysokość i głębokość szafy. Wysokość szafy określamy w jednostkach U. Musimy uwzględnić miejsce na UPS, rejestrator CCTV, serwer, półki, listwy PDU, osprzęt pasywny oraz osprzęt aktywny. I co bardzo ważne, zostawiamy zapas na rozbudowę. Rekomendacja jest jasna, co najmniej 20% wolnego miejsca w racku. Osprzęt aktywny i pasywny. Sprzęt aktywny, jak i część pasywnego, posiada określone głębokości, które musimy mieć na względzie. Serwery, rejestratory i UPS-y są urządzeniami, które mogą wymagać szafy o głębokości 1000 lub nawet 1200 mm. Należy pamiętać, że głębokość montażowa na szynach rack jest zawsze mniejsza od całkowitej głębokości szafy. Szerokość szafy i organizacja kabli crossowych. Tutaj mamy 3 główne metody organizacji. Metoda pierwsza, tak zwane crossowanie na długo. W tym przypadku zaleca się zastosowanie szafy o szerokości co najmniej 800 mm. Do prowadzenia kabli crossowych wykorzystujemy poziome oraz pionowe organizery. Dodatkowa przestrzeń po bokach umożliwia estetyczne i bezpieczne prowadzenie przewodów. Montaż pionowych prowadnic jest możliwy wyłącznie w szafach o szerokości 800 mm. Metoda druga, rozwiązanie pośrednie. Możliwe jest zastosowanie szafy o szerokości 600 lub 800 mm, w zależności od dostępnej przestrzeni. Zwróćmy uwagę, że zastosowano tutaj naprzemienny układ patch paneli i switchy. Dzięki temu mamy możliwość wykorzystania zarówno krótkich, jak i długich patchcordów. To swoboda i elastyczność połączeń. Pamiętajmy, że w przypadku szafy o szerokości 600 mm nie ma możliwości zastosowania pionowych prowadnic. Metoda trzecia, crossowanie na krótko. W tym miejscu można zastosować szafę o szerokości 600 lub 800 mm, przy czym kluczowe jest staranne zaplanowanie połączeń. Będą one realizowane tylko krótkimi patchcordami o długości 25 cm, więc mamy mniej możliwości rekonfiguracji. Dużą zaletą tego rozwiązania jest natomiast brak konieczności stosowania organizerów kabli. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie w przypadku ograniczonej przestrzeni, gdzie zmieści się tylko mniejsza szafa wisząca. We wszystkich omawianych metodach kluczowe znaczenie mają poziome organizery okablowania oraz właściwy dobór długości kabli crossowych. Wolne miejsce w szafie. Bez względu na wybraną metodę, jedno pozostaje niezmienne. W szafie musi znaleźć się wolna przestrzeń. To nie tylko kwestia przyszłej rozbudowy, to również lepsza wentylacja, łatwiejszy serwis i większe bezpieczeństwo pracy urządzeń. Podsumowując, dobór odpowiedniej szafy rack to nie przypadek. To wynik analizy liczby kabli, rodzaju urządzeń, sposobu crossowania oraz planów rozwoju instalacji. Dobrze dobrana szafa to porządek, bezpieczeństwo i gotowość na przyszłość. To wszystko w tym filmie. Po więcej zapraszamy na nasz kanał, czy też pozostałe media społecznościowe.